Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Tocztoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Przez tyle odcinków serii o albumach nie było zbytnio zespołów grających melodyjny death metal. Czas więc coś z tym zrobić. A więc dzisiaj będzie o zespole In Flames. In Flames to szwedzka grupa muzyczna założona w 1990 roku w Göteborgu. Zespół ten z początku grał muzyką określaną jako melodyjny death metal, jednak z czasem styl grupy uległ zmianie na rzecz muzyki bliższej metalowi alternatywnemu oraz metalcore'owi. In Flames wraz z zespołami Dark Tranquillity i At the Gates jest uważany za protoplastę melodyjnego death metalu, potocznie nazywanego göteborgskim brzmieniem. Do dnia dzisiejszego ukazało się 13 albumów studyjnych grupy, a więc nie przedłużam i lecimy z tematem. Zaczynam jak zawsze od debiutu, jakim jest wydany w 1994 Lunar Strain. Album ten powstał w dość trudnym okresie dla zespołu. Wtedy to skład zespołu był niekompletny i liczył tylko 3 członków, którymi byli Jesper Strumblad na perkusji, gitarze i klawiszach, Glenn Ljungström na gitarze oraz Johan Larsson na basie. Pozostali muzycy pojawiający się na tej płycie byli muzykami gościnnymi, w tym wokalista Mikael Stane, który nie był członkiem In Flames, jednak wyświadczył zespołowi przysługę w tamtym czasie, ponieważ mieli duży problem ze znalezieniem wokalisty. Oprócz Mikela na tej płycie pojawiają się też inni muzycy, tacy jak Oskar Droniak, znany jako gitarzysta Hammerfall, który na tej płycie występuje jako wokalista wspierający. Cały ten album został napisany przez gitarzystów Jespera Strumblada i Glena Ljungströma, za wyjątkiem utworu Horgaloten, który jest tradycyjną szwedzką kompozycją ludową. Utwory na tej płycie charakteryzują się sporą melodyjnością połączoną z ciężkimi riffami gitarowymi, aczkolwiek są one połączone z dodatkowymi instrumentami, takimi jak skrzypce, pojawiające się w niektórych utworach na tej płycie, takich jak Star Forsaken. Muzyka na Lunar Strain charakteryzuje się tym, czym charakteryzowały się inne melodefowe płyty w tamtym czasie, więc można powiedzieć, że ten album nie wyróżniał się zbytnio na tle innych płyt tego gatunku wydanych w tamtym okresie. Jednak z początku ten album nie był zbyt wielkim sukcesem, patrząc na to, co się stanie później. Zwłaszcza, że ten materiał ukazał się w czasie, kiedy In Flames było zespołem undergroundowym i nagrany przez nich materiał nie miał zbyt wysokiej jakości dźwięku, a także patrząc z perspektywy czasu nie brzmiał on świetnie. Mimo to zawierał on jak najbardziej dobre kompozycje, tak jak Behind Space czy Star Forsaken, z których część zostanie później ponownie nagrana na późniejszych wydawnictwach zespołu. Więc mimo wszystko uważam, że Lunar Strain to dobra płyta, która może i nie jest rewelacyjna, ale mimo wszystko uważam, że warto ją przesłuchać. Po wydaniu Lunar Strain zespół nie odniósł większego sukcesu. Zmieniło się to w 1995 wraz z wydaniem epki Le Subterrane, która ponownie została nagrana w 3-osobowym składzie z dodatkowymi muzykami. Wokale nagrało znany z grupy Dawn Hank Force, a perkusję nagrali Daniel Erlandsson, znany z grupy Arch Enemy, i Anders Givarp z Dark Tranquillity. Również na tej płycie występuje wokalista wspierający Oskar Droniak, który pojawi się również na płycie Lunar Strain. W tym samym roku ukazała się również japońska wersja albumu Lunar Strain, na której pojawiły się utwory ze wspomnianej epki, a także 2 utwory będące coverami Metaliki i Iron Maiden. Wtedy to zespół odniósł większy sukces i podpisali kontrakt z wytwórnią Nuclear Blast Records. Wtedy również do zespołu dołączyli Anders Frieden oraz Björn Galotte, występujący z zespołem aż do dziś, którzy uzupełnili skład zespołu. I tak oto w 1996 ukazał się drugi album studyjny zespołu, jakim jest płyta The Jester Race. Album ten wraz z płytami Slaughter of the Soul at the Gates i The Gallery Dark Tranquillity jest uważany za absolutny klasyk melodyjnego death metalu. Album ten jest esencją tego, czym melodeath jest. Charakteryzuje się harmoniczną grą 2 gitar prowadzących, growlem, a także partiami akustycznymi, czyli tym, czym ogólnie charakteryzuje się ten gatunek. Dlatego nie należy mieć podejścia, że melodyjny death metal to death metal, który jest po prostu bardziej melodyjny. Nawet sam Jesper Strumblad, założyciel In Flames, kiedy zakładał zespół, chciał stworzyć muzykę, która byłaby połączeniem melodyjności utworów Iron Maiden z brutalnością death metalu, czego nie słyszał od żadnej innej kapeli. I taka właśnie jest ta muzyka. Muzyka na The Jester Race jest ciężka i brutalna, ale też melodyjna. Jest tu dużo akustycznych wstawek. Dobrym przykładem tego będzie otwierający płytę Moonshield, który rozpoczyna się akustycznym wstępem, który potem przekształca się w ciężki riff,
Po pewnym czasie ponownie przechodzi w akustyczny fragment, który ponownie zamienia się w ciężki riff. Dość podobną konstrukcję mamy też w innych utworach. Są też kawałki, które zaczynają się akustycznie, a potem już tylko atak. Dobrym przykładem będzie tytułowy, a zarazem mój ulubiony numer z tej płyty, The Jester Race, który zawiera również jedną z moich ulubionych solówek gitarowych. Jak dla mnie jest to najlepszy numer In Flames, jaki powstał. Ten album to doskonały przykład, jak zachować równowagę między melodyjnością a brutalnością. Ogólnie mówiąc, uważam, że The Jester Race to świetna płyta i zdecydowanie najlepszy album In Flames, jaki powstał. Sam posiadam ten album w wersji na CD i szczerze polecam. Rok po wydaniu The Jester Race ukazała się epka Black Ash Inheritance, zapowiadająca nadchodzący krążek. I nowy krążek ukazał się w tym samym roku. A mowa o płycie Horacle. Tytuł albumu jest zbitką dwóch słów Hor i Oracle. Teksty utworów z tej płyty pierwotnie zostały napisane w języku szwedzkim przez Andersa Fridena, a następnie przetłumaczone na angielski przez gitarzystę Dark Tranquillity Niklasa Sundina. Horacle jest albumem koncepcyjnym. Opisuje on teraźniejszość i hipotetyczną przyszłość Ziemi. Płytę rozpoczyna szybki i agresywny Jotun, opisujący zapowiedź zniszczenia ludzkości po apokaliptycznym wydarzeniu, zaś utwór Episode 666 jest narracją apokaliptycznego wydarzenia. Utwory między tymi dwoma kawałkami opowiadają o powstaniu i upadku społeczeństwa. Natomiast utwory The Hive i Jester's Script Transfigured opisują zaawansowany technologicznie utopijny świat zniszczony przez naturę. Na albumie oprócz autorskich kompozycji zespołu znajduje się też utwór Everything Counts, który jest coverem Depeche Mode. Styl muzyczny na tej płycie jest podobny do tego z poprzedniej płyty. Muzyka na Horacle jest jednak ciut wolniejsza, aczkolwiek wciąż są tutaj szybkie utwory, takie jak wspomniany Jotun czy Episode 666. Jest to wszystko, czego trzeba, by stworzyć porządny melodefowy album. Także uważam, że Horacle to jedna z najlepszych płyt In Flames, jakie powstały. Po nagraniu Horacle z zespołu niespodziewanie odeszli Glenn Ljungström i Johan Larsson. Wtedy to do zespołu dołączyli Niklas Engelin i Peter Ivers. Jednak rok później Engelin opuścił zespół i wtedy Björn Gelotte przeszedł z perkusji na gitarę, a nowym perkusistą został Daniel Svensson. I nowy skład zespołu pozostał niezmieniony przez ponad 10 lat. I pierwszym albumem nagranym w nowym składzie był wydany w 1999 Colony. Teksty utworów na tej płycie dotyczą różnych aspektów duchowości i religii. Na tej płycie pokazane są zarówno pozytywne strony w utworach, takich jak Embody the Invisible, jak i negatywne w Zombie ENC czy Scorn. Muzyka skomponowana została przez Jespera Strumblada i Björna Gelotte, którzy od tej pory razem komponowali znaczną część utworów grupy. Natomiast większość tekstów utworów została napisana w języku szwedzkim przez Andersa Fridena, a następnie przetłumaczona na angielski przez Niklasa Sundina. Wyjątkami są tu utwory Behind Space 99 i bonusowy kawałek Clad in Shadows 99, które są na nowo nagranymi utworami z płyty Lunar Strain, do których teksty napisał Mikkel Stamy. Styl muzyczny na Colony jest bardzo podobny do tego z poprzedniej płyty, jednak utwory na tej płycie są znacznie szybsze i bardziej agresywne. Utwory na niej są szybkie, agresywne i brutalne, ale też melodyjne. Są tu, podobnie jak na wcześniejszych płytach, również akustyczne wstawki. Ogólnie mówiąc, uważam, że to naprawdę dobra płyta, którą bardzo polecam. Uważam, że jest to świetny album i jedna z lepszych płyt In Flames. Rok później ukazał się przełomowy dla grupy album, jakim jest wydany w 2000 roku Clayman. Album ten powszechnie jest uważany za ostatni album grupy, który można sklasyfikować jako melodyjny death metal. Co prawda album ten jest lżejszy niż poprzednie albumy grupy, to jednak wciąż jest jak najbardziej mocny, agresywny, metalowy. Aczkolwiek zespół zaczął też dodawać pewne nowe pomysły na tej płycie, jak na przykład czysty śpiew Andersa Fridena, pojawiający się w co niektórych utworach. Utwory na tej płycie wciąż cechują się dużą melodyjnością, a także ciężkimi riffami, zaś Anders Friden na tej płycie śpiewa growlem, jednak są momenty, w których śpiewa czystym głosem, jak na przykład w otwierającym płytę utworze Bullet Ride. Kawałki wciąż są szybkie i ciężkie, więc zespół na tej płycie wciąż trzyma poziom. Ten album jest także kolejnym koncepcyjnym albumem grupy. Tym razem jego tematem są choroby psychiczne i depresja. Dodatkowo, jak można zauważyć, na okładce płyty widnieje obraz Człowiek Witruwiański Leonardo da Vinciego, zaś w tle widocznie jest Jesterhead, maskotka In Flames. Ogólnie mówiąc, uważam, że Clayman to znakomita i jedna z najlepszych płyt In Flames, jakie powstały. Więc zdecydowanie polecam ten album i polecam również szerokim łukiem omijać nowo nagraną wersję, gdzie znalazły się 4 utwory z tej płyty nagrane na nowo, czyli Only for the Week, Bullet Ride, Pinball Map oraz Clayman, gdzie zostały totalnie zniszczone. Dlatego bardzo polecam oryginalną wersję, bo tak jak mówiłem, to świetna płyta. Po wydaniu Claymana zespół wyruszył w trasę koncertową i w 2001 roku ukazał się pierwszy album koncertowy grupy The Tokyo Showdown, nagrany podczas trasy po Japonii w listopadzie 2000 roku. I w 2002 roku ukazał się 6. album studyjny grupy zatytułowany Reroad to Remain.
Na tym albumie zespół dokonał dużej zmiany swojego stylu i zaczął grać muzykę bardziej przystępną i zaczął przechodzić z melodyjnego death metalu na muzykę bliższą metalowi alternatywnemu, czy nawet metalcore'owi. Również Anders Fridén zaczął więcej śpiewać czystym głosem, a mniej growlem. Na tej płycie jest też więcej elementów muzyki elektronicznej. Z jednej strony album ten spotkał się z odrzuceniem ze strony wielu fanów zespołu, ale z drugiej przyciągnął wielu nowych fanów lżejszego brzmienia, a także spopularyzował In Flames na amerykańskiej scenie. I z jednej strony faktycznie, ten album jest lżejszy od wcześniejszych dokonań zespołu, jest bardziej przebojowy i przystępny, ale z drugiej jest to jak najbardziej dobra muzyka, będąca ciekawym połączeniem przebojowości z dobrym pazurem. Jak najbardziej są tu dobre kawałki, tak jak singlowe kawałki Trigger i Cloud Connected, do których nakręcono teledyski, z których to do kawałka Trigger został nagrany wspólnie z grupą Soilwork i pojawił się na epce Trigger, wydanej rok później. Więc mimo dość zauważalnej zmiany w stylu, In Flames nagrał jak najbardziej udany album, którego dobrze się słucha. Więc nie jest to album dla fanów starego In Flames. Ale mimo to uważam, że jest jak najbardziej udanym krążkiem. 2 lata później ukazał się 7. album studyjnej grupy, kontynuujący wprowadzone na poprzedniej płycie zmiany. A mowa o płycie Soundtrack to Your Escape. Album ten, tak jak poprzedni, był mocno krytykowany przez starych fanów zespołu za odejście od klasycznego stylu, aczkolwiek przez różnych krytyków muzycznych album ten był chwalony jako kontynuacja Reroad to Remain. Styl prezentowany na tej płycie jest bardzo podobny do tego z poprzedniej płyty. Pojawia się tu jeszcze więcej wpływów metalu alternatywnego, a także jest tu większy nacisk na elektronikę i grę na instrumentach klawiszowych. Sam styl płyty bardzo przypomina Reroad to Remain, więc można powiedzieć, że Soundtrack to Your Escape to takie Reroad to Remain 2. Uważam, że ta płyta jest równie dobra co Reroad to Remain i podobnie jak wcześniej wspomniana płyta, uważam, że jest to naprawdę dobry album, pokazujący dobre połączenie przebojowości z ciekawym pazurem. Album ten mimo krytyki ze strony starych fanów okazał się być sukcesem dla grupy i uważam, że to naprawdę dobry krążek, zdecydowanie godny polecenia. 2 lata później ukazał się kolejny album grupy zatytułowany Come Clarity. Styl na tej płycie jest określany jako połączenie starego stylu grupy z tym nowszym. Bo z jednej strony są to pewne rzeczy, które były obecne na starszych płytach, takie jak harmonie gitarowe i charakterystyczne solówki, a z drugiej strony mamy tu też na przykład czyste wokale Fridéna połączone z growlem. Jest to naprawdę dobre połączenie, które działa. Jest to naprawdę dobrze zagrany, dobrze brzmiący album In Flames. Pierwotnie ten album miał się nazywać Crawl Through Knives, jednak ostatecznie zmieniono tytuł na Come Clarity, zaś oryginalny tytuł został wykorzystany jako tytuł jednego z utworów na płycie. Ciekawostką może być też fakt, że okładkę tej płyty wykonał Derek Hex, który współpracował z takimi zespołami jak Converge czy Sepultura. I można się w niej dopatrzeć także pewnych podobieństw do innych okładek jego autorstwa, zwłaszcza Rohrback z Sepultury. Także ogólnie mówiąc, uważam, że Come Clarity to jak najbardziej dobry album In Flames, który warto przesłuchać. Mimo iż nie jest aż tak dobry jak stare płyty In Flames, to jednak warto dać mu chociaż szansę. I w 2008 roku zespół wydał swój 9. album zatytułowany A Sense of Purpose. Na tej płycie zespół zwiększył użycie instrumentów klawiszowych, łącząc je z pewnymi elementami thrashu i heavy metalu, a także z melodyjnością, więc po części jest to album trochę bliższy nowszemu stylowi kapeli. No i jeśli mam być szczery, to już lepszą płytą było Come Clarity. Tam brzmienie moim zdaniem było lepsze, mocniejsze. Tam po prostu było lepsze brzmienie, ciut bliższe staremu stylowi, aczkolwiek było też sporo z nowego. No i tutaj to połączenie wyszło tak sobie. Ten album mogę powiedzieć, że wpada jednym uchem, a wypada drugim. No więc jak dla mnie A Sense of Purpose to taki sobie album. Nie jest ani jakiś mega zły, nie jest też jakiś superowy, po prostu jest. I A Sense of Purpose to także ostatni album zespołu, na którym pojawił się oryginalny gitarzysta Jesper Strumblad, który odszedł z zespołu 12 lutego 2010 roku. Powodem jego odejścia były problemy z uzależnieniem od alkoholu. Oznaczało to, że od tej pory w zespole nie ma żadnego oryginalnego członka zespołu, jednak zespół zapewnił, że będzie grać dalej. Na koncertach Jespera zastąpił Niklas Engelin, który grał z zespołem już w latach 1997-1998. Ostatecznie w 2011 roku został oficjalnym członkiem zespołu. I w tym samym roku zespół wydał swój 10. album Sounds of a Playground Fading. Muzycznie ten album niestety nie jest poprawą względem poprzedniej płyty, a wręcz powiedziałbym, że ten album jest jeszcze gorszy. Na tej płycie wydaje mi się, że jest jeszcze mniej mocy i po prostu brakuje tej płycie tego czegoś, co miały poprzednie płyty. No niestety ten album pokazuje już, że In Flames ma najlepsze lata za sobą. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć. Sounds of a Playground Fading to słaba płyta. I z kolejną płytą gorzej. A jest nią album Siren Charms.
Na tej płycie zespół próbuje jeszcze bardziej zmierzać w stronę pop metalu i numery na tej płycie są jeszcze bardziej popowe i jeszcze lżejsze. Niestety wychodzi to słabo. Ten album jest po prostu za lekki i brzmi wyjątkowo słabo moim zdaniem. Więc dla mnie Siren Charms to zdecydowanie jedna z najgorszych płyt In Flames, jakie wyszły. W 2015 roku z grupy odszedł wieloletni perkusista Daniel Svensson, który odszedł, aby móc poświęcić swój czas rodzinie. I kolejny album to zdecydowanie jedna z najgorszych płyt In Flames, jakie wyszły. A jest nią album Battles. Tutaj In Flames kontynuuje to, co robiło na poprzedniej płycie i wychodzi to równie słabo. I ten album jest po prostu... Nie wiem, coś ci mogę powiedzieć. Powiem tyle. Nie słuchajcie tej płyty! No i po Battles z zespołu odszedł wieloletni basista Peter Ivers, co oznaczało, że ze składu starych płyt pozostali tylko Anders i Bjorn. I dochodzimy do 13 płyty studyjnej zespołu, wydanej w 2019 roku, zatytułowanej I The Mask. Ostatnie dwie płyty In Flames były wyjątkowo słabe, więc nikt raczej się już później nie spodziewał niczego dobrego po tym zespole. No i ten album, powiem, że nie jest aż taki zły. Oczywiście grupa gra w stylu podobnym do tego z poprzednich płyt, ale jakoś ciut lepiej to brzmi i jest to bardziej znośne niż na dwóch poprzednich płytach. I są to też kawałki, które są całkiem ok. Oczywiście wciąż są momenty, których ciężko się słucha, ale no to nie jest aż tak źle jak ostatnio. Więc ostatecznie I The Mask nie jest może jakiś rewelacyjny, ale jest ok. Chociaż po tym zespole raczej nikt już nie spodziewał się niczego specjalnie dobrego. Choć mogło być gorzej. I tak dochodzimy do najnowszej płyty In Flames, wydanej w lutym tego roku pod tytułem Foregone. Jest to także pierwsza płyta z udziałem znanego z grupy Megadeth Chrisa Brodericka, który zastąpił Niklasa Engelina. Jeśli natomiast chodzi o samą płytę, to okazała się ona być w miarę pozytywnym zaskoczeniem. Zaczęło się wszystko od wydanego w czerwcu singla State of Slow Decay, ponieważ wydawał się on, w porównaniu z poprzednimi płytami, inny i trochę bliższy starszym dokonaniom In Flames, co dało trochę nadziei na powrót In Flames do lepszej formy. I potem wyszły kolejne single i w lutym wyszła też pełna płyta. I powiem tak, jest zdecydowanie lepiej niż na poprzednich płytach. Ale czy to oznacza, że ten album jest pozbawiony wad? Nie. Niektóre kawałki na tej płycie bardzo przypominają to, co słyszeliśmy chociażby na Battles, czy nawet I The Mask. I to w nie do końca pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale jest też trochę kawałków, brzmiących trochę bardziej jak stary In Flames, choć nie chodzi tu o całkowity powrót do melodefu, bo tak nie jest. Są na tej płycie naprawdę spoko numery, takie jak State of Slow Decay, The Great Deceiver, bądź też nawet Foregone Part 1. Ale z drugiej są też numery, które mi tak nie siedzą, jak na przykład Bleeding Out. Ale jako całość muszę powiedzieć, że jest naprawdę nieźle. Także nie jest to w żadnym wypadku najlepszy album In Flames i nawet nie jest blisko tego tytułu. Ale moim zdaniem jest to jak najbardziej przyzwoity album, któremu zdecydowanie warto dać szansę. No i to ode mnie na dzisiaj na tyle. Ranking i topka powinny być teraz widoczne na ekranie. Tak więc to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I co? To by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!